Cześć, nazywam się Grzesiek Derlukiewicz, jestem dyrektorem zarządzającym i partnerem w Redcrow. Marka Redcrow powstała już 16 lat temu, w 2004 roku. Założył wtedy Adrian Spus. To była jakby marka jego takiego freelansowej działalności brandingowej. Później współpracował też z Grześkiem Sołowińskim, który teraz jest też jakby częścią naszego zespołu. Gdzieś mniej więcej po kilku latach poznaliśmy się z Adrianem, ponieważ realizowaliśmy kilka projektów wspólnie, byłem po prostu jego klientem. No i wtedy jakby kilka razy się widzieliśmy, Adrian wspominał, że chciałby może założyć jakieś studio, zrobić coś poważniejszego z tej swojej działalności. No i tak od słowa do słowa zaczęliśmy po prostu razem to robić. Założyliśmy firmę, wynajęliśmy biuro, zaczęliśmy szukać klientów. To było w 2010 roku. Od tamtej pory rozwijamy się, zmieniliśmy zupełnie jakby skalę realizowanych projektów od bardzo małych do bardzo dużych. Jakby rozwijamy się kompetencyjnie, mamy więcej ludzi, działamy też bardziej zagranicznie, więc wszystko fajnie się kręci do przodu. Redcrow zajmuje się brandingiem, takim dosyć szeroko rozumianym. Traktujemy jakby tworzenie marki bardzo holistycznie, od jak gdyby etapu jej jakby stworzenia takich zupełnych podwalin, czyli strategii, nazwy, takiej koncepcji komunikacyjnej przez identyfikację wizualną. To jest coś, z czego wyrośliśmy, jakby najwięcej robimy faktycznie projektów identyfikacji wizualnych. Po wszystkie różne materiały, z którymi marka jakby pracuje dalej, czyli od opakowań przez materiały digitalowe, po nawet wystrój sklepów czy salonu, bo też nam się to zdarzało realizować, czy nawet gdzieś tam potrafimy wejść na sam design produktu, tak, jak gdyby fizycznego, czyli ten taki industrial design. Też jakby staramy się przełożyć wtedy jak gdyby tą estetykę marki na jak gdyby sam wygląd produktu. Specjalizujemy się w projektach takich bardziej złożonych, trudnych, wymagających. To jest niekoniecznie to musi być ogromny projekt, ale raczej faktycznie nasi klienci przychodzą do nas z takimi rzeczami, które wymagają jakiegoś nietypowego podejścia albo są na swój sposób wymagające, tak? Czy co do czasu, czy co do jakby zakresu prac, czy czasami budżetu, albo jakby bardzo skomplikowanej tematyki, w którą się trzeba dosyć mocno zagłębić. I w takich rzeczach się czujemy najlepiej, faktycznie jakby pracujemy na takich rzeczach mocno złożonych i wymagających i też raczej staramy się pracować dla firm, które są albo liderami w swoich kategoriach, czy w swoich jakby niszach, w swoich branżach, albo do takich, które faktycznie aspirują, żeby nimi zostać, czyli jakby mają silną motywację, żeby wygrywać w swoich kategoriach. W każdym projekcie chcemy popchnąć gdzieś ten design do przodu i sprawić, żeby marki były bardziej odpowiadające ludziom, tak? Tworzyć takie rzeczy bardzo autentyczne, bliskie ludziom, jakby odpowiadające na ich potrzeby i łączyć jakby faktycznie dobrą komunikację z takim uczciwym designem. Pracowaliśmy dla bardzo dużo różnych marek. W jakby dużej większości to są marki, które są bardzo niszowe, które są gdzieś tam liderami w swoich kategoriach. One nie są na przykład mainstreamowo znane, ale powiedzmy w danej branży są jakby bardzo ważne. Z takich jakby ciekawych rzeczy, na przykład marka Portier, którą kiedyś stworzyliśmy, to już dosyć stary projekt. To był jakby salon ze stolarką drzwiową. Druga sprawa, na przykład marka Heimdall, producent zaginarek dekarskich, coś zupełnie technicznego i takiego może niekoniecznie zrozumiałego dla jakby każdego człowieka. Pomogliśmy też jakby stworzyć markę Inne Beczki, dosyć znanych jakby piw kraftowych w Polsce. Ciekawym projektem jest na przykład Up to Date Festival, coś zupełnie z innej bajki. Chyba pierwszy projekt, jaki znam, który powstał na kserokopiarce z użyciem nożyczek, skanera i kleju. Skąd u nas biorą się klienci? To jest bardzo dobre pytanie. Też zastanawiam się nad tym chyba każdego dnia, jak czasami odbieram maile i dostaję zapytania od firm, które po prostu nie przewidywał, że w ogóle mogą nas znaleźć w jakikolwiek sposób. Mocno inwestujemy w to, żeby faktycznie nasze case'y wychodziły w świat, byśmy mieli na stronie, na Behance'ie, na Instagramie. Staramy się też je wysyłać do mediów, do blogów branżowych, do różnych jakichś tam profili instagramowych, które o tym designie traktują. I to w zasadzie tyle. Polski rynek świetnie się rozwija, uważam, że jest tu bardzo dużo do zrobienia. Trochę jakby firmy zaczynają się budzić z takiego letargu wizerunkowego i faktycznie inwestować mocno w to, jak wyglądają, więc myślę, że jest tutaj jakby ten tort jest bardzo duży dla bardzo wielu jeszcze.